Siemanko, jest chwila przed 7, my przed chwilą właśnie wstaliśmy. Za mną widzicie namiot, w którym dzisiaj tutaj spaliśmy. Witamy w Omanie. Oman, a właściwie sułtanat Omanu, położony jest w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego nad Morzem Arabskim. Jest nieznacznie mniejszy od Polski, zaś jego populacja jest ponad 8 razy mniejsza. Patrząc na mapę satelitarną, można by się pokusić o stwierdzenie, że poza pustynią i górami nie ma tutaj nic więcej. Jednak Oman to też przepiękne wadi z czystą turkusową wodą, bujne uprawy daktylowców oraz obszerne zielone tereny z licznymi wodospadami na południu kraju. Tak więc Oman to nie tylko pustynia, co postaramy się też w naszym vlogu Wam przedstawić. A co my tutaj w ogóle robimy? Otóż do Omanu przylecieliśmy na 2 tygodnie z myślą, by między innymi spróbować tutaj prawdziwie dzikiego kempingowania, które jest tutaj legalne i bardzo popularne. Zwiedzając Oman na własną rękę, najlepiej jest wynająć samochód, bo to dzięki niemu dojedziemy w najpiękniejsze miejsca. W niektóre z tych miejsc wymagany jest samochód z napędem na 4 koła i mimo, że koszt był znacznie większy, to właśnie na takie auto zdecydowaliśmy się. Co do kempingowania na dziko, to tutaj też jest kilka opcji do wyboru. Można spać w samochodzie, wypożyczyć auto z namiotem na dachu, wypożyczyć sam sprzęt kempingowy ze zwykłym namiotem lub zakupić cały ten sprzęt na własną rękę na miejscu i później próbować go odsprzedać. I mimo, że ta ostatnia opcja brzmi trochę absurdalnie, to my właśnie na nią się zdecydowaliśmy. Jeśli dobrze wszystko rozplanujecie, może się okazać, że to będzie właśnie najbardziej budżetowa opcja ze wszystkich. A jak to u nas wyszło w praktyce? O tym opowiemy Wam później. Ale do rzeczy, jak znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy teraz? Otóż po około 1,5 dniu w stolicy Omanu, czyli Maskacie, i zakupieniu większości potrzebnego nam sprzętu kempingowego w lokalnych marketach, wyruszyliśmy w końcu w drogę. Naszym pierwszym punktem na trasie było Bimmach Sinkhole, czyli wielki lejk rasowy, który powstał na skutek zapadnięcia się stropu istniejącej tu bardzo dawno temu jaskini, a wypełniony jest krystaliczną słoną wodą. Ludowe opowieści jednak głoszą, że miejsce to powstało po uderzeniu ogromnego meteoru, a zamieszkuje je zły dżin. Jest to bardzo popularne miejsce, dlatego zalecamy być tutaj zaraz po otwarciu, czyli o godzinie 8 rano. Nam się to nie udało i niestety oglądaliśmy to miejsce w tłumie, czego zazwyczaj unikamy. Wstęp jest oczywiście darmowy, jak w większości takich atrakcji w Omanie. W wodzie można pływać, ale należy pamiętać o stosownym ubiorze. Czeka tu na nas jeszcze jedna atrakcja. Jeśli staniemy w wodzie na chwilę nieruchomo, to przypłyną do nas małe rybki, które zaczną zjadać martwy naskórek z naszych stóp. Po spędzeniu tutaj chwili udaliśmy się nad wybrzeże, by następnie znaleźć nasze pierwsze w Omanie miejsce do spania na dziko. I tak oto znaleźliśmy się tutaj, gdzie zaczął się ten vlog. A zatem skoro to mamy już nadrobione, to lecimy dalej. Tego dnia wstaliśmy chwilę przed wschodem słońca, by z samego rana zjeść śniadanie i udać się na kolejną bardzo popularną atrakcję. My właśnie dojechaliśmy na miejscówkę naszą dzisiejszą, czyli na bardzo popularne miejsce. Jest to Wadi Shab. I jesteśmy tutaj niestety w piątek, czyli początek weekendu w Omanie. Także zobaczymy zobaczymy ile będzie ludzi. No ale to był jedyny akurat dzień, który nam odpowiada, żeby tu przyjechać. No, to idziemy. Płyniemy właśnie łódką kawałek i następnie będziemy kontynuować ponad godzinę chyba marszu. A sam przejazd łódką kosztuje 1 riala od osoby. Właśnie przepłynęliśmy ten kawałek łódką, który trwał właściwie ile? Nie wiem, z minutę, 2. Bo musieliśmy przepłynąć z tamtego parkingu, który jest przy moście
tutaj. A co to w ogóle takiego to wadi? Otóż wadi to suche formy dolinne lub też wyschnięte koryto rzeki, które w porze deszczowej napełnia się wodą. W wielu takich wadi woda znajduje się też w porze suchej, tworząc swego rodzaju baseny idealne do schłodzenia się w ciepłe dni. A to, co tutaj widzicie, to są feladże, czyli takie koryta z betonu zrobione, żeby woda, która spływa z gór, nawadniała właśnie pola uprawne. I tutaj to kawałek są kamienie z workami po to, żeby woda w odpowiednie miejsce trafiała. I po chwili dochodzimy już do pierwszych basenów, ale wydaje mi się, że w tych pierwszych nie można się jeszcze kąpać. I zobaczcie, jaka jest piękna turkusowa woda. Do basenów, do których zmierzamy, prowadzi około godzinny szlak, miejscami dość wymagający ze względu na duże kamienie. Tutaj niestety trochę smutny widok, czyli śmieci. Tam kolejne. No jest tego trochę po drodze. Tu właśnie widzicie, jak woda płynie feladżem z gór. W pewnym momencie suchy szlak się kończy i zaczynają się baseny. Tutaj jest też sporo miejsca, by zostawić swoje rzeczy i dalszą część trasy pokonać przez wodę. My swoje ubrania zostawiliśmy właśnie tutaj, jak większość osób. Najcenniejsze rzeczy spakowaliśmy do drybaga i wyposażeni w buty do wody zaczęliśmy brodzić i płynąć. Miejscami baseny są na tyle głębokie, że nie da się dotknąć dna, a nie ma też za bardzo czego się złapać, tak więc umiejętność pływania lub kamizelka ratunkowa jak najbardziej wymagane. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga co do butów do wody. Naprawdę zalecamy je posiadać, bo kamienie są tutaj miejscami mega śliskie i czasami nawet w tych butach jest ślisko. A sami byliśmy świadkami, jak jeden chłopak poślizgnął się i rozciął skroń. Wracając jednak do przyjemnych rzeczy, za ostatnim, dość długim basenem znajduje się piękna jaskinia, do której prowadzi bardzo wąskie przejście. Stamtąd niestety nie mamy żadnych zdjęć, więc wklejamy wam poglądowo jedno z internetu. Okej, my już wróciliśmy. Całość zajęła nam około 4 godzin. Jeśli byście nie mieli na przykład kamizelek albo worków do pływania albo case'ów na telefon wodoodpornych, to wszystko możecie kupić zaraz przy tych łódkach tutaj na samym początku. I w ogóle jak przyjechaliśmy, to było tylko kilka aut na parkingu, a teraz już aż droga w górę jest cała zapełniona autami, które już też parkują przy drodze. W drodze powrotnej zahaczyliśmy jeszcze o pobliską restaurację, płacąc za wszystko, co tutaj widzicie, zaledwie 4,7 omara, czyli około 48 zł. Następnie zaczęliśmy się kierować już do kolejnego wadi, aby w jego okolicy przenocować i z samego rana udać się je zwiedzać. Jak się okazało, na miejsce dojechaliśmy, gdy już było ciemno, więc zdecydowaliśmy się spędzić noc po prostu w samochodzie w przydrożnym parkingu. W kolejnej części pokażemy wam przepiękne Wadi Bani Khalid i zabierzemy na Wahiba Sands, gdzie spędziliśmy swoją pierwszą w życiu noc na Nie pustyni. było łatwo. Jechaliśmy za panem. System w aucie wariował. Będzie też gotowanie jajecznicy na środku pustyni i pierwsze spotkania z wielbłądami. Jeśli podobał ci się ten odcinek, to koniecznie daj łapkę w górę i napisz byle jaki komentarz, aby nakarmić algorytm YouTube'a. Pamiętajcie też o subskrypcji i dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych odcinków.